Witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku opowiem Wam co nieco o tym, jak zrobiona jest komunikacja w układach klimatyzacji, czyli skupię się na warstwie sprzętowej i odrobinę warstwie programowej. Temat tej komunikacji, tak na dzisiejsze czasy, wydaje mi się wciąż dość enigmatyczny. W internecie mało jest informacji na ten temat. Możemy sobie zobaczyć, co tam da się znaleźć w goglach. Najlepiej pod kątem grafiki. No tutaj widzę coś potencjalnie sensownego. Można sobie to zobaczyć. Ale jak się okazuje, już widać, że coś po chińsku. Tutaj tak samo. No jakby ten rysunek ma sens. Jeszcze do tego schematu wrócę. No ale wciąż tak jakby nie satysfakcjonuje mnie do końca to, co tutaj znajduję. Jeszcze co można zobaczyć, to tego typu przebiegi. Tutaj widać, że niektórzy próbowali coś tutaj na własną rękę analizować. Otrzymywali takie przebiegi. No i też w sumie do końca widząc taki przebieg, nie wiadomo co dalej. Widać, że to jakaś też transmisja cyfrowa. Tutaj są 3 poziomy napięć. Ja jeszcze potem pokażę, dlaczego tak się dzieje. Więc ponieważ ten temat jest tak enigmatyczny, moim zdaniem, postaram się go nieco rozjaśnić w tym filmie. I na potrzeby tego zmontowałem taki oto obwód w aplikacji online'owej do symulacji. Zrobimy sobie tutaj pełny ekran i opowiem nieco o tym obwodzie. Co tutaj się dzieje? Tak wygląda zasadniczy schemat kilku co najmniej producentów chińskich typu Midea, Gree, Haier, Hisense, jeszcze też TCL. Kilka, nie wszystkie sprawdzałem, ale na pewno co do tych jestem pewien, że używają tej koncepcji. I teraz o co tutaj chodzi? Jest tutaj taka pętla prądowa. Mamy ogólnie zaciski LNS i tutaj wyróżniam zaciski N i S, bo między nimi jest taka pętla prądowa i sobie płynie prąd, tak jak tutaj na tej symulacji widać. Na górze mamy jednostkę wewnętrzną, na dole zewnętrzną. Jednostka wewnętrzna zasila te pętle. Mamy tutaj, ja tu dla uproszczenia narysowałem źródło napięcia stałego, natomiast normalnie to jest zrealizowane poprzez taki prosty, dość toporny stabilizator napięcia, który jednopołówkowy prostownik napięcia 230, potem tam jest taki rezystor dużej mocy, który to napięcie zrzuca i dioda Zehnera, która ustala wartość tego napięcia. Ja tego tutaj nie rysowałem, bo ten symulator sobie trochę z tym nie radził, więc dla uproszczenia po prostu stawiłem źródło napięcia, to akurat jest 18 V. No i co mamy dalej? No i płynie sobie prąd. Mamy 2 transportory po stronie jednej z jednostki i 2 po stronie drugiej. Po prawej stronie tej części schematu mamy też nieco uproszczony sposób narysowaną tą część na poziomie 5 V, tą mikroprocesorową. I to jest połączone do 2 pinów interfejsu UART procesorów w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej. Interfejs UART to działa tak analogicznie jak interfejs RS232, jeżeli chodzi o kodowanie znaku, czyli mamy linię nadawczą mamy w stanie spoczynku. Ona przyjmuje napięcie takie, z jakiego jest zasilany układ, czyli np. 3 V albo 5 V. I ta linia w stanie spoczynku ma napięcie wysokie w sensie 5 V. Napięcie niskie rozumiem przez 0 V. I teraz jak UART nadaje znak, to ze stanu na początku nie nadaje, no to jest 5 V. Teraz UART nadaje, to mamy bit startu, który jest niski, potem jest 8 bitów, gdzie 1 to jest stan wysoki, a 0 to stan niski. I mogę to tutaj zasymulować. Przypuśćmy, że teraz jednostka zewnętrzna chce coś wysłać. I będę to symulował poprzez manipulację tym pstryczkiem. Te tutaj LEDy dodałem pomocniczo, ich normalnie nie ma, ja je dodałem, żeby one sygnalizowały wartość zero-jedynkową tego napięcia. Więc co tutaj można zaobserwować? Nadaje teraz jakiś komunikat jednostka wewnętrzna do zewnętrznej. Nadaje, na to nadawanie wygląda mniej więcej tak, jakiś sygnał cyfrowy 0101. Co możemy tutaj zauważyć? Po pierwsza rzecz taka, że
mamy tutaj część odbiorczą na dole, bo to jest transoptor nadawczy, to jest odbiorczy, że transoptor odbiorczy przy okazji odbiera to, co my nadajemy. I to trzeba uwzględnić w oprogramowaniu. Jeżeli mamy jakąś procedurę odbiorczą, no to ona musi się spodziewać, że musi jakoś odebrać te dane, które przed chwilą co wysłaliśmy. To przy okazji może służyć za jakąś wstępną diagnostykę, czy ta linia w ogóle jest ciągła, czy nie ma przerwy, bo gdyby ta linia była przerwana, ja sobie mogę zasymulować taką przerwę, no ona normalnie jest w inny sposób przerwana. Teraz widzimy, że nadajemy, ale nie odbieramy. No to już można jakiś komunikat błędu wrzucić, że coś jest nie tak. A tak to wygląda w zdrowej sytuacji. Nadajemy, a uwaga, na dole jest część odbiorcza, jednostka zewnętrzna widzi to, bo widzimy, że tutaj ten LED miga. I w ten sposób ten pin dalej idzie do pinu RX na UART i w ten sposób odbywa się odbieranie. I równocześnie tak samo, znaczy nie równocześnie, tylko naprzemiennie komunikacja wygląda tak, że pierw jest wysyłany jakiś komunikat z jednostki wewnętrznej, a potem zewnętrznej. I ten przebieg, który tu widzicie, przypomina to, co wcześniej pokazywałem Wam na oscyloskopie, że ktoś coś zobaczył. Bo jeżeli się tutaj przyłożymy oscyloskopem, czyli tu mamy uziemienie, a tu mamy zacisk ten pomiarowy S, to właśnie takie napięcie zaobserwujemy. I to będzie gdzieś tam od 0 do, nie wiem, jeżeli mamy tutaj układ z 18 V, no to będzie od 0 do 18, a tutaj będzie połowa, czyli na przykład 9, no tak jak tutaj mamy 9 V idealnie. W praktyce te napięcia mogą być tam troszeczkę mniej dokładne, ale tak to mniej więcej się powinno odbywać. No i co tu jeszcze mogę wspomnieć? Są różne warianty tego układu. Filozofia jest ta sama wszędzie, ale na przykład może być tak, że polaryzacja tego źródła jest odwrotna, czyli na przykład prąd jakby płynie w drugą stronę, wtedy to pewnie trzeba by sobie te transoptory obrócić. Albo na przykład może być też tak, że to źródło napięcia jest w jednostce zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Tak jest na przykład w GRI. Co jeszcze może być innego, to że w takiej komunikacji mamy jednego mastera, jednego slave'a. Przez mastera rozumiem tą część, tą stronę, czyli wewnętrzna albo zewnętrzna jednostka, która nadaje pierwsza i nadaje jakby bezwzględnie w stałym rytmie. Czyli master ma taką zasadę na przykład, że nadaje, nie wiem, co sekundę ramka, przerwa, co sekundę ramka, przerwa. A slave, czyli ta strona pasywna w sensie takim logicznym, ma się wstrzelić w te odstępy czasowe, w którymi nie jest nadawane, bo nie mogą nadawać dwie osoby jednocześnie, bo wtedy będzie zgrzyt, bo to jest jakby linia half duplex, czyli nadaje tylko jedna ze stron. Jeżeli obie się jakby nie zgrają, nie synchronizują, no to nic z tej komunikacji nie wyjdzie, bo tak, jeżeli nadawanie tutaj jedynki wstrzeli się w momencie, gdzie tu jest 0, no to jakby tej jedynki tu nie zobaczymy, bo 0 jest jakby dominujące. 0 przerywa linię, więc nie pozwala innej stronie się komunikować. Więc to są takie różnice, że master nadaje w stałym rytmie, a slave ma się dostosować. I tutaj też jest różnie u różnych producentów. Przykładowo GRI i Haier mają mastera po stronie jednostki zewnętrznej, jakby ona pierwsza inicjuje komunikację, a druga strona się dostosowuje do niej, a na przykład w Midei, w Rotenso i tak dalej to jednostka wewnętrzna jest masterem, a zewnętrzna się dostosowuje. Więc tak, myślę, że to wszystko, co mi tutaj teraz przychodzi do głowy. No i mam nadzieję, że teraz będziecie na to patrzyli z większym zrozumieniem. Mam nadzieję, że rozjaśniłem temat tym filmem. Także to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.